Pracownicy, których pochwalono w przeciągu ostatnich 7 dni, są odpowiedzialni za 10-20-krotny wzrost. I jak przychodzi taki coach z internetów, mówi, masz pochwalić ludzi, no to co, no to idziesz i chwalisz ludzi, że no tutaj ładnie wyglądają, tutaj nie wiem, może coś fajnego zrobili, albo no dzisiaj od nich nie śmierdzi, jest super fajnie. Uważam, że jak ktoś odpisuje OK, to jest takie bardzo oschłe, zwłaszcza z kropką na końcu. Z kropką w końcu, Tak. odwal się, dobra. No właśnie. Nie możemy od ludzi żądać zaangażowania, żądać tego, żeby robili trudne zadania, żeby byli lojalni w stosunku do nas, do firmy, jeżeli... Dobra. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski I Paweł Rykowski. Czy wiecie, że według badań przeprowadzonych przez Instytut Gallupa, pracownicy, których pochwalono w przeciągu ostatnich 7 dni, są odpowiedzialni za 10-20-krotny wzrost w produktywności i przychodach firmy, a z drugiej strony pracownicy, którzy twierdzą, że ostatnio nie byli chwaleni, jest 3 razy bardziej prawdopodobne, że w przyszłym roku zmienią pracę, odejdą od ciebie. I w tym odcinku właśnie sobie porozmawiamy o tym, że to jest bardzo ważne, żeby chwalić ludzi, ale żeby nie chwalić bezpodstawnie, tylko żeby chwalić z sensem i według jakiegoś konkretnego planu. No dobra, to jak to robić? No bo z reguły to jest tak, że mówimy, chwalcie ludzi, no i jak przychodzi taki coach z internetów, mówi, masz pochwalić ludzi, no to co, no to idziesz i chwalisz ludzi, że no tutaj ładnie wyglądają, tutaj nie wiem, może coś fajnego zrobili, albo no dzisiaj od nich nie śmierdzi, jest super fajnie. Albo po prostu dobra robota ogólnie. Albo po prostu dobra robota, cokolwiek to znaczy. I teraz dobra, to jak ich chwalić porządnie? Ważne, żebyśmy na samym początku wiedzieli, że jest kilka takich metafor, które dotyczą tego, w jaki sposób rozmawiamy z ludźmi, w jaki sposób ich chwalimy, w jaki sposób te emocje, które mamy pomiędzy nami a tymi ludźmi wyglądają. Różne są metafory. Na przykład w książce Stephena Coveya 7 nawyków efektywnych ludzi to jest coś, co jest nazywane emocjonalnym kontem bankowym. Czyli żeby nawiązać tę relację i żeby oczekiwać od ludzi zaangażowania czy jakichś takich głębszych emocji, najpierw trzeba na to konto wpłacić. To jest jedna książka. Druga książka, Głaskologia, bardzo ciekawa. Ona mówi o takich głaskach, czyli właśnie takim chwaleniu, które też powoduje, że ładujemy te baterie. I kolejna metafora to jest taki kubek z czekoladą. Według również autora Głaskologii, każdy z nas nosi taki kubek, w którym chcielibyśmy mieć dużo słodkiej, pysznej czekolady do picia. I każda sytuacja, kiedy wymagamy jakiegoś poświęcenia, spięcia się, zrobienia czegoś więcej, to jest sytuacja, kiedy podbieramy trochę tej czekolady. No więc oczywiście z pustego i Salomon nie naleje, w związku z tym, żeby mieć skąd brać, to musimy najpierw tej czekolady nalać, trochę tej słodyczy, czyli chwalenia tam wlać. I to wszystko sprowadza się właściwie do jednego, czyli nie możemy od ludzi żądać zaangażowania, żądać tego, żeby robili trudne zadania, żeby byli lojalni w stosunku do nas, do firmy, jeżeli nic wcześniej im nie damy. I tu nie chodzi o taką wyrachowaną, pragmatyczną matematykę, bo matematyka też tutaj w tym jest. Według badań ten stosunek pochwał do krytyki to powinno być 5:1. I to jest zbadane. To też wynika z badań, do których oczywiście damy wam linka, gdzie te zespoły, które osiągały najwyższe wyniki, najwyższe rezultaty, to były zespoły, gdzie właśnie ten stosunek to był 5:1. Ale to właśnie nie może być takie wyrachowane, że sobie liczymy, dobra, pochwaliłem go w tym tygodniu 5 razy, więc teraz mogę go trochę skrytykować. Tylko musi za tym iść jakaś substancja, musi iść za tym jakiś konkret. A jeszcze to jest ciekawe, dlaczego to 5:1. To już jest na poziomie takim bardzo fizjologicznym. Mianowicie, jeżeli dostajemy jakieś negatywne komentarze, no to nasz organizm wydziela kortyzol, to jest hormon stresu. I ten hormon ma działanie przez 26 godzin albo jeszcze dłużej. Natomiast pozytywne komentarze, takie chwalenie właśnie, powoduje wydzielanie oksytocyny i dopaminy. I one działają o wiele, wiele krócej. O wiele krócej po prostu schodzi z nas ten pozytywny efekt. Więc to jest
podstawowa fizjologia. To jest bardzo ciekawe. Damy linka do badań, które o tym mówią. Czyli podsumowując, musimy być świadomi tego emocjonalnego konta w banku i musimy chwalić w sposób świadomy, konkretny. Nie może to być właśnie mówienie ogólnie dobra robota, albo ładnie dzisiaj wyglądasz, albo na wyścigi chwalenie te 5 razy. I właśnie może pogadajmy o tym, wróćmy do Twojego pytania, w jaki sposób chwalić, no tak, wartościowo, z sensem. No dobra, to skoro sam mam odpowiadać na swoje pytanie, to przede wszystkim skupcie się na konkretach. Im konkretniejsza pochwała, tym lepsza. No bo jeżeli, tak jak wy czujecie, że przyjdzie ktoś do was, poklepie was po ramieniu, powie, no good job, dobra robota, no to co to znaczy? Najlepiej właśnie skupić się na konkretnej rzeczy, dokładnie co ktoś zrobił i docenić działanie, docenić co ta osoba zrobiła i skupić się właśnie na szczegółach, że na przykład ten raport, który napisałeś, miał po prostu tyle szczegółów, że super, nic więcej nie potrzebowałem. Jakby konkretny element z danej czynności wyciągać, żeby to było właśnie konkretne, bo to ma też taką korzyść, że pokażecie ludziom, czego chcecie więcej od nich, a czego chcecie mniej. Bo jeżeli będziecie chwalić właśnie konkretnie, konkretne rzeczy, konkretne elementy ich pracy, czy na przykład ich kodu, ich aplikacji, czy podejścia do danego zadania, żeby pochwalić, słuchaj, to było pierwsze spotkanie od miesiąca, na którym udało Ci się nie marudzić, nie narzekałeś na nic, tylko wyciągałeś konstruktywne wnioski. I wtedy chwalicie te konstruktywne wnioski. I to jest super, no bo wtedy pokażecie, że Wy nie akceptujecie tego marudzenia, ale chcecie więcej tych konstruktywnych wniosków i dzięki temu, no to spotkanie miało ręce, nogi, poszło szybciej, było bardziej sensowne. I tak możecie chwalić konkretne zachowania, a nie ogół czy całokształt. Używając również tego chwalenia, można wpływać na kształtowanie growth mindset. Damy linka do bardzo fajnego odcinka na ten temat. Czyli chwalenie nie tyle dobrze wykonanej pracy, to też oczywiście, ale wysiłku, który ktoś włożył. Albo pomysłu, który przedstawił, o którym powiedział. Nawet jeżeli ten pomysł nie jest idealny, to zależy na tym, żeby chwalić to, że ktoś drąży temat, że się uczy, że szuka różnych rozwiązań, różnych pomysłów. I w ogóle takie wykazywanie optymizmu związanego z tym, że ktoś robi coś więcej, nawet jeżeli nie zawsze to się kończy jakimś spektakularnym sukcesem, to po prostu podkreślamy te rzeczy, które są dla nas ważne. Warto też, chwaląc ludzi, to nie jest może chwalenie, ale to jest takie bardziej pozytywne, optymistyczne podejście, które pokazuje pozytywne emocje. Czyli zaczynając od takich zwykłych, ludzkich rzeczy, które jednak nie są takie popularne wśród nerdów, wśród nas, czyli chociażby powiedzenie, że fajnie Cię widzieć. Po na przykład, jeżeli dostaniemy jakiegoś maila z, nie wiem, jakąś informacją, raportem, to nie pisać po prostu OK, tylko napisać dzięki, że przysłałeś ten raport, dzięki za tę pracę, po prostu trochę więcej. Uważam, że jak ktoś odpisuje OK, to jest takie bardzo oschłe, zwłaszcza z kropką na końcu. Z kropką w końcu, tak. Odwal się, dobra. No właśnie. Zawsze fajnie po prostu, ja lubię zawsze parę słów więcej napisać, to też wyraża po prostu moje emocje takie pozytywne. Zwłaszcza teraz, pracujemy zdalnie, nie widzimy się na żywo, na co dzień, więc warto podkreślić, trzeba to wybić bardziej. Tak jak do telewizji się robi makijaż taki bardziej kontrastowy, to tak samo w takiej pracy na komunikatorze czy na mailu też trzeba to bardziej kontrastować. Tak, i warto użyć też emotek wszelkiego rodzaju, bo czemu nie? Gifów jak najbardziej, jakichś memów, żeby to po prostu też było śmieszniejsze, jednak jeden obraz przekazuje 1000 słów. I tutaj jeszcze jedną rzecz, bym się przyczepił do tego, co mówisz na samym początku, czyli tego, żeby to nie było właśnie takie wyrachowane, matematyczne, że teraz liczycie, ile tutaj pochwał komu sprzedaliście danego dnia czy danego tygodnia i robicie sobie jakieś tutaj statystyki, metryki i tak dalej. Jeżeli jesteście nerdami wypranymi z empatii, jeżeli u was liczy się Excel, no bo w IT takich osób mamy całkiem dużo, to lepiej jak zrobicie tego Excela i nawet sobie będziecie spisywać, niż jeżeli nie zrobicie nic, bo uznacie, że dla mnie to nie, ja muszę sobie policzyć. Jeżeli musisz sobie policzyć, zrobić właśnie sobie Excela, tabelkę, zrób sobie tego Excela, zrób sobie tą tabelkę i odznaczaj sobie każdego dnia, tak, dzisiaj tutaj muszę pochwalić Stefana, bo dawno Stefana nie chwaliłem, a w sumie go krytykuję od miesiąca, bo na przykład terminy nas gonią. Więc taka tabelka może też dobrze zadziałać, tylko ona jest po to, żeby ruszyć ten proces, no bo jeżeli nie chwalicie ludzi, jeżeli się o nich nie dbacie, jeżeli nie opiekujecie się nimi i tylko jedziecie deadline'ami i Excelami,
no to taki Excel, który będzie was pilnował, żeby pamiętać o ludziach i chwalić i właśnie to, żeby nie było tak, że po prostu tylko jest źle, szybciej, no bo tak jak słyszeliście, kortyzol się utrzymuje bardzo długo, więc musicie o tych ludzi zadbać, to ten Excel może wam się przydać. Powiedziałeś o zaczynaniu tego, o właśnie uruchamianiu tego chwalenia, jeżeli tego jeszcze nie robicie, no to pamiętajcie, żeby to zrobić w sposób taki, nie tak, że zalejecie wszystkich pochwałami od razu, bo ludzie zauważą, że coś jest nie tak. Trzeba to robić stopniowo i ludzie mogą zauważyć, że zaczęliście nagle chwalić. To nie jest nic złego, że to zauważą, ale też chodzi o to, żeby to było takie szczere właśnie i nie ma potrzeby, żeby robić to po prostu jednego dnia. Nic na siłę. Tak, nic na siłę. Wszystkich po prostu po 5 razy pochwalić. Na koniec chyba dodam rzecz, o której warto pamiętać, że różni ludzie lubią albo chcą być chwaleni w różny sposób. I tu odsyłamy do odcinka o testach profilowych, o tym, że warto poznać ludzi. Ja chociażby znam przykłady z naszej firmy, z naszego działu, osoby, które robią fajne rzeczy, ale nie czują się komfortowo, żeby to ogłaszać na przykład w całym dziale i wtedy takie osoby dostają pochwały bezpośrednio. A są osoby, które właśnie lubią, które łakną tego, że walniemy jakieś wielkie ogłoszenie i wielką informację, to też jest spoko. Trzeba to właśnie dostosować, te pochwały do tego, jak te osoby lubią to otrzymywać. Co jest dla nich ważne? Na przykład dla niektórych ważne jest, żeby być pochwalonym w gronie zespołu własnego, a dla innych jest ważne, żeby być pochwalonym w gronie na przykład specjalistów w danej dziedzinie z jakiegoś szerszego grona. To też jest ważne i warto dostosować. Podsumowując, zadbajcie o swoich ludzi, chwalcie ich przede wszystkim za to, co robią, za dokładnie to, co robią. Nie używajcie takich pochwał bardzo ogólnych, niesprecyzowanych i zadbajcie o to, żeby w taki sposób naturalny, szczery, ta proporcja była 5:1, no bo dzięki temu będzie wam się wszystkim po prostu żyło i pracowało lepiej, bo kiedy wasi ludzie są docenieni, no to też będą jakby naturalnie chcieli dać więcej od siebie. I pamiętajcie, że nie ma nic złego w powiedzeniu komuś, że fajnie cię widzieć, albo super, że tak dobrze ci idzie, albo po prostu jakichś innych miłych, ogólnych rzeczy, których na co dzień nie stosujemy. A warto być po prostu milszym dla ludzi. Dokładnie, więc jeżeli was jeszcze nie ma, jak chcecie być mili dla nas, to zapiszcie się do newslettera, dajcie lajka, suba, udostępnijcie ten materiał znajomym, którzy zmagają się na co dzień właśnie z pracą menadżera, lidera, bądź myślą o takiej karierze. I cóż, widzimy się za tydzień. We wtorek 8:00. Pa!